Przede wszystkim powinniśmy być bardzo wrażliwi na używanie uogólnień. Na przykład, ja się odniosę do tego konkretnie, no ale Żydokomuna. Żydzi byli jedną wielką Żydokomuną, sitwą. Na przykład Polacy byli antysemitami. Na przykład, widziałem kiedyś tytuł książki. Książka sama była zupełnie niezła, ale jako chwyt dystrybutorski, żeby je sprzedać, promocyjny, to tytuł tej książki był Jak Polacy mordowali Żydów. Przynajmniej był znak zapytania. No ale dobrze, ja już nie chciałem czytać tej książki, ale później ją przeglądałem w ramach poznania materiałów historycznych. No Boże, co to za pytanie? Co znaczy Polacy mordowali Żydów? Jeszcze dalej, wiem, że pod tym względem jest poważny opór w polskim społeczeństwie, ale ja uważam, że nie trzeba używać pojęcia Niemcy, ale mówić naziści, bo nazizm jest tym źródłem, z którego wyrósł ten, można powiedzieć, ten morderczy nacjonalizm, faszyzm, z którego cały świat bardzo ucierpiał. No więc teraz chciałbym być bardziej konkretny. Na przykład Żydokomuna. Wiemy, że to jest sprzeczne z faktami historycznymi. Ja tu nie chcę usprawiedliwiać, udowadniać, że nie wszyscy Żydzi byli komunistami, albo że komuniści to jest B, to jest fuja i tak dalej, ale tylko pokazać. W 1920 roku były wybory i komuniści mieli swoją listę wyborczą w Polsce, która nie nazywała się komunistyczną, ale wszyscy wiedzieli, że to byli komuniści. No i wtedy w sektorze żydowskim albo na ulicy Żydowskiej z nadmiaru Żydokomuny Żydzi dostali 7%. 7% na ulicy Żydowskiej głosów. No to świadczy, że większość ulicy Żydowskiej wcale nie była za komunistami. No fakt jest, że bardzo wielu Żydów stosunkowo, relatywnie znajdowało się w Komunistycznej Partii Polskiej. Owszem, tam są różne oceny. Jedni mówią 23%, drudzy mówią 54%. No ale Komunistyczna Partia Polska była niedużą partią. Była jednak z całym jej wpływem to było zjawisko marginalne. Wchodzę w te szczegóły, żeby udowodnić, jak często uogólnienia są bardzo niedokładne i trzeba, żeby zrozumieć, dlaczego był antysemityzm, no to trzeba te uogólnienia odsunąć na bok. I pod tym względem takie uogólnienie tylko oprócz tego, że jest krzywdzącym, ale utrudnia zrozumienia, dlaczego w Polsce międzywojennej był bardzo poważny antysemityzm. Drugie uogólnienie. Polscy chłopi mordowali Żydów. I to się znajduje, to się powtarza i to jest tłumaczone w dużej mierze tym, że polska wieś była bardzo zacofana, nierozwinięta, że polska wieś bardzo była zawistna w stosunku do Żydów. No i kiedy naziści mordowali, grabili żydowskie mienie, pozwolili na to, żeby polscy chłopi zawodnęli tym mieniem i to jest ta przyczyna, że podczas wojny te polscy chłopi, to się powtarza, stali się takim głównym czynnikiem, który dla tej, można powiedzieć, tragedii żydowskiej. A to znowuż jest uogólnienie, którego według mego zdania jest szkodliwe. Dlaczego ono jest szkodliwe? Raz, że jest uogólnieniem
i ono zasłania pewne problemy. Ja uważam na przykład, że jeżeli szukamy źródeł wrogiej postawy wśród szerokich warstw polskiego społeczeństwa, zobaczcie, jak ja wybieram te słowa. Jeżeli ja w ten sposób mówię, to ja nie uogólniam, ja zostawiam ten margines, który pozwala zrozumieć, że byli i inni ludzie w tym polskim społeczeństwie. I tu już to nie chodzi o to, że to byli Polacy, Ukraińcy, Ormianie czy Tatarzy. Tu chodzi o to, że to byli ludzie. A kiedy ja mówię polscy chłopi, to ja zamieniam tych polskich chłopów w nie ludzi. Bo my przecież identyfikujemy empatię, ludzką pomoc z jakimś poczuciem humanistycznym, z istotą człowieczeństwa, prawda? Ale uogólniając, no po prostu patrzymy się na całe warstwy społeczne jako na, w których nie ma jakichś, powiedzmy, elementów ludzkich. A tak nie było. Oprócz tego wiemy, żeby się zdobyć na postawę humanistyczną, ludzką, empatyczną, ogólnie rzecz biorąc, takich sprawiedliwych zawsze jest o wiele mniej niż ludzi w większości we wszystkich społeczeństwach, która jest albo dba tylko o swój interes, albo jest obojętna, albo jest zazdrosna, albo jest nienawistna. I to nie jest jakaś chłopska cecha, albo polska cecha. Dlatego trzeba unikać takich uogólnień. No oprócz tego na przykład wiemy, że szmalcownicy grasowali właśnie w miastach i tak dalej. No nie będę wchodził teraz w jakąś analizę historyczną szczegółową. I ja tutaj przeciągam to, na co w większości wypadków sprzeciwiają mi się. Ja mówię, że nie trzeba mówić Niemcy, trzeba mówić naziści. Raz już powiedziałem, bo to jest źródło tego nieszczęścia. Ale drugie, żyjemy teraz w XXI wieku. Niemcy, chwała Bogu, dość poważnie przepracowali problem Holokaustu. Są tam niebezpieczeństwa. Jest tam teraz taka nacjonalistyczna partia, która jest niebezpieczna, Alternative für Deutschland. I jaki to ma sens? Palcem pokazywać na młodych Niemców, którzy w większości są antynazistami, antyfaszystami, wypominać im, że to Niemcy i jeszcze raz Niemcy, a nie wskazywać na źródło tego zła, które ogarnęło naród niemiecki w pewnym momencie. To źródło się nazywa naziści. I to jest niebezpieczne uogólnienie. Bo takie uogólnienie, jeszcze raz Niemcy i Niemcy, to wzbudza reakcje nacjonalistyczne w końcu. Także to jest moje zdanie. No, tu mamy te 3 przykłady takich uogólnień, które ja nie przyjmuję. No oczywiście, że ja nie przyjmuję na swoim podwórku, jak to znaczy w Izraelu, jak się mówi, a Polacy byli gorsi niż Niemcy, gorsi niż naziści. To ma pewne tło. Stary Żyd, który przetrwał i który się strasznie bał swoich sąsiadów, myślał i uważał, i w niemałej mierze to było owocem jego doświadczenia. On wiedział, że Niemiec tak bardzo się nie orientował, czy on jest Żydem, czy nie jest Żydem. Natomiast jego sąsiad wiedział doskonale, że on jest Żydem. I tego sąsiada, czy tego dozorcy w kamienicy, on się bardzo obawiał. No to temu staremu Żydowi, który on to powtarza jak mantrę, no to ja wybaczę, no nie
Nie mogę go przekonać. To jest w takiej emocjonalnej atmosferze, że muszę być bardzo, bardzo ostrożny, kiedy o tym mówię. Ja miałem sąsiada, wyobraźcie sobie, wychodziłem na ulicę, to był taki krzepki hydraulik i kiedyś przyszedł do mnie na podwórko naprawić tam rury, a potem ja wychodzę z domu, ten sąsiad idzie za mnie i on mówi: Żydzie, Żydzie, Hitler idzie. On jeszcze pamiętał jeszcze sprzed wojny takie powiedzenia. No to jak ja mu mogę coś wytłumaczyć? Ale natomiast młodzieży izraelskiej, czy nauczycielom izraelskim, z którymi pracowałem, ja tłumaczyłem, że Polska walczyła z Niemcami. To, co Szudrych niedawno powiedział, rabin naczelny, że nie szmalcownicy są głównym wizerunkiem Polski. Że Polska walczyła z Niemcami, że Polska ucierpiała bardzo, że Polacy bardzo ucierpieli i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje te dwie strony bez uogólniania. I na przykład w wypadku izraelskim takie uogólniania w stosunku do innych narodów, że nikt nie ruszył palcem, a to było kiedyś. Tak było napisane w izraelskich kiedyś, podręcznikach. Teraz to się zmieniło trochę. To doprowadza do tego, że izraelska młodzież usprawiedliwia wszelkie niehumanistyczne podejście, wszelką brutalizację do innych narodów, że jeżeli my, tylko my, i nam nikt nie pomógł i wokół było tylko jakieś narody wilkołaków, które były gotowe nas wyrżnąć i poświęcić i ograbić, no to nam wszystko wolno. I to jest dla mojego narodu, dla Izraelczyków bardzo niebezpieczne takie podejście. Ono jest nieracjonalne, ono nie wykazuje jakiejś ścieżki, jakiegoś światła w tunelu, jak to się mówi. Ona wykazuje światło, ale nadjeżdżającego pociągu, który może nas zdławić. Więc to jest to moje, taki mój sprzeciw przeciwko uogólnieniom.